pierwszej krajowej komisji były 42 regiony. Przyjeżdżały po 2-3 osoby, było około 90 osób na sali i na tym olbrzymim wiecu trzeba było uzgodnić. A w ludzie bez żadnych doświadczeń w prowadzeniu zebrań, podejmowaniu decyzji, w całej tej procedurze postępowania, którą działacz związkowy na Zachodzie po prostu, on ją zna. Wszyscy ją znają. I nic od nowa nie trzeba ustalać, bo pewne ustalenia już są. A tu wszystko trzeba naraz. Więc ta komisja zbierała się na 2 dni. Przyjeżdżali ludzie, którzy, jak później mi opowiedzieli, żegnali się z żonami, bo nigdy nie wiedzieli, którego dnia ich zamkną. To zabawne, bo ten okres, który dla mnie był okresem największego poczucia bezpieczeństwa w życiu, był dla nich okresem niesłychanego napięcia i strachu. Przyjeżdżali i pierwsze punkty, to się zaczyna dyskusja, każdy miał coś do powiedzenia. Przy czym każdy uważał, że ma opowiedzieć, co się u niego dzieje. Ciągnęło, nie sposób było uchwalić najprostszej rzeczy. Wszyscy się denerwowali, że tu nie sposób ustalić. Narastała atmosfera zdenerwowania, a tu rząd stawiał opór w wszystkich możliwych sprawach. Taką najpoważniejszą sprawą, z którą na początku mieliśmy do czynienia, na początku to oczywiście rejestracja. I ta usuwała wszystko inne na bok. A zaraz potem tak zwane wałęsówki i dodatki i umowy zbiorowe, bo w umowach sierpniowych gdańskich żądano prostej sumy dodatku. Władze nie chciały dać tej prostej sumy, mimo że poprzednio dawali po 2000, dawali tam po 1000, po 1500. Przy porozumieniach sierpniowych oni już byli przekonani, że oni to złamią i nigdy nie będą realizować. W związku z tym tak zamącili ten dodatek, że to w ogóle abracadabra. Można było żądać wszystko i można było nie dostać nic. I na tym ich polegał pomysł, że oni nie dadzą nic. Ale powstała sytuacja, w której właściwie musieliby dać wszystko. A na rynku i tak już było za dużo pieniędzy. Co stanowiło tą podstawową przesłankę niknięcia towaru. I kierownictwo Solidarności chciało powstrzymać wzrost płac, powstrzymać to nakręcanie się tej śruby wałęsówki. A władze stawiały opór wobec najprostszych rozwiązań, tu i ówdzie swoim związkom, udzielając zgody na wyższe wypłaty w ramach zawierania jakichś na boku umów zbiorowych. I myśmy cisnęli na rząd, aby zablokować jakiekolwiek podwyżki opłat wałęsówek, aby te wałęsówki jak najszybciej załatwić, tak nazywano właśnie tą wypłatę ze strajku sierpniowego. Przy czym mnóstwo zakładów, które gdzieś na początku brały udział w akcji, tam dostały po swoje 2000, uważały, że teraz na mocy sierpniowej umowy im się należy wałęsówka, żądały jej i mogły jej dostać, bo władza zachowała się tu jako szalała zupełnie. I myśmy musieli z jednej strony walczyć z rządem, żeby blokował płace, z drugiej strony z zakładami, żeby ponownie nie brały tych pieniędzy. Wreszcie tu natomiast służba zdrowia, oświata, kultura, tu nic. Miały nie wzrasnąć płace i te grupy zaczęły walkę i wspieraliśmy ich całym związkiem. Więc niesłychanie skomplikowana mozaika spraw płacowych, a przy tym wszystkim wszystko poczynając od takiej sprawy, że trzeba ustalić jaka składka, jaki procent składki, jaki procent idzie do instancji, bez czego w ogóle nic nie mogło ruszyć. I żadnych fachowców, którzy mogliby się tym zająć. To ja liczyłem te procenty, ja, który nie umiem liczyć. Więc ciągnie się ta komisja krajowa i im bliżej do końca, tym wszystkim coraz bardziej zaczyna się śpieszyć. Jak na początku najprostszej uchwały nie chce się przyjąć, to jak już zaczyna się termin odjazdu pociągów, no to całe mnóstwo propozycji, jak to rozwiązać. Że jest bez trudu przyjmowanych. Jakiś facet wystąpił nagle z wnioskiem, żeby w ogóle zlikwidować branżowość. Myśmy mieli regionalną strukturę. Ze względów politycznych ona była niezbędna, bo tylko ona nam pozwalała walczyć, ale dla działalności związkowej potrzebna była jeszcze struktura zawodowa i branżowa. Ale ona psuła porządek działaczom i taki młody człowieczek sobie wyszedł, napisał sobie uchwałę, że w ogóle znosić jakiekolwiek związki branżowe i Komisja Krajowa w tym momencie już ją przyjęła. Więc tu wyskakuje na trybunę, proszę, tłumaczę, że tu tak nie można, że to mogą być skandaliczne rzeczy z tego.
Komisja Krajowa cofa. Coraz więcej spraw, coraz mniej czasu. Tam już stoją jacyś cukrownicy, których kampania cukrowa ma się zacząć, którzy domagają się uchwały Komisji Krajowej, bo tylko jeśli będzie uchwała Komisji Krajowej w ich sprawie, to oni nie zaczną strajku. Oni zaczną strajk na początku kampanii cukrowniczej zgroza. I jak ta sprawa ma wejść? Stoi dziewczynka i płacze. No ja się jej pytam, czemu ty płaczesz? A ona mi tłumaczy, o co chodzi. Ja mówię, poczekaj tu, ja to ci zaraz załatwię. Wbijam się tam w to i mówię, że tu trzeba załatwić, bo cukrownicza kampania. A tu przyjechali włókniarze, że oni zaraz postawią całą branżę, bo im akurat nie chcą wypłacić węsów.